Cześć, witam Was Energik w kolejnym NR Flashu. Mamy 19 sierpnia. No i zobaczymy, co tam nowego w tym poprzednim tygodniu się pojawiło. Nie wiem, czy słyszycie, ale akurat Goku się bawi swoim patyczkiem, także może nam tu trochę przeszkadzać, do momentu aż mu się nie znudzi oczywiście. Dobra. Co ciekawego, pokazano, słuchajcie, nie pierwszy, ale taki bardziej obszerny gameplay z nadchodzącego Stalkera 2. Prawie 35 minut wraz z wywiadami twórców, no powiem Wam, wygląda to dobrze. No jest bardzo fajny klimat, ja powiem Wam, że zawsze lubiłem te gry, ale bardziej zawsze byłem w stronę Metro niż w stronę Stalkera, aczkolwiek wszystkie części Stalkera oczywiście kończyłem i sądzę, że w tą część też chętnie zagram. No wygląda to naprawdę ładnie, widać, że te prace się posuwają i że będzie to, myślę, coś na pewno ciekawego. Wiem, że wielu z Was czeka na Stalkera i no, ten jakby gameplay troszkę nas tak uspokaja, że jest dobrze, tak? Że prace się posuwają, wygląda to w porządku i miejmy nadzieję, że wreszcie doczekamy się gry. 20 listopada jest premiera, także jeszcze trochę, ale już bliżej niż dalej tak naprawdę. Zobaczymy, czy nie przesuną premiery, ale myślę, że nie. No na tym etapie oczywiście, znaczy wiadomo, że to jest pokazane specjalnie pod publiczkę, więc oglądamy to, co oni chcą nam pokazać, ale myślę, że nie ma tutaj powodów do jakichś tam obaw, że się nie uda. Myślę, że będzie dobrze. Pojawiły się kolejne informacje, plotki oczywiście, to nie są informacje na temat Switch 2. Nadal to wszystko mamy raczej w sferze plotek. Niektórzy mówią, że wydajność Switcha 2, jeżeli oczywiście on pojawi się pod taką nazwą, będzie na poziomie Steam Decka, także no powiedzmy sobie szczerze, jeżeli tak się stanie oczywiście, bo nie wiemy tego, to jest na razie tylko i wyłącznie plotka, jeżeli tak faktycznie będzie, no to Nintendo nadal nie zamierza kopać się z PlayStation i z Xboxem i raczej będzie szło swoją jakąś tam drogą, której się już, znaczy oni sobie tą drogę wytyczyli już tak naprawdę od czasu Wii chyba. Myślę, że wcześniejsza konsola, czyli GameCube, pokazał, że nie ma sensu próbować dorównać tym szybszym konsolom i potem po Wii oni już jakby obrali swoją drogę. Nie zawsze się to udaje, bo przy Wii U niestety potknęli się dosyć potężnie, ale to akurat w tym wypadku to była trochę myląca nazwa samej konsoli. Natomiast no gdzieś tam te informacje przeciekają. Niektórzy mówią, że będzie 10 GB RAMu. Jest to możliwe, ale zobaczymy. Znaczy niektórzy mówią, że 8, 16, 12, może będzie 10. Myślę, że no faktycznie 10, 12 to jest taka optymalna kwestia. Natomiast no kiedy możemy się doczekać tego Switcha 2? Oczywiście to też są tylko i wyłącznie plotki, bo Nintendo jest strasznie zamknięte z tą drugą konsolą. Wszyscy wiedzą, że powstaje, a nikt o tym nie chce powiedzieć. Natomiast plotki głoszą, że premiera dopiero w 2026 roku, natomiast w 2025 roku prawdopodobnie zobaczymy tą konsolę. Ma to sens, bo gry na Switcha jeszcze powstają, a wydanie czy też zapowiedzenie kolejnej konsoli sprawi, że ludzie już przestaną jakby się interesować Switchem i będą czekali na 2, więc jeszcze to troszkę przeciągają, więc prawdopodobnie gdzieś tam w 2025 roku zobaczymy, jak ta konsola wygląda. Natomiast sprzedaż 2026, także jeszcze troszkę ze Switchem sobie pobędziemy. Dobra informacja odnośnie Tango, twórców Tango Gameworks, twórców m.in. Hi-Fi Rush i wielu innych ciekawych gier, które pojawiły się swojego czasu, nawet 2 części Evil Dead, czy Tokyo, Boże, zapomniałem tej nazwy teraz, Tokyo jak? Idzie trochę, już starość, nie radość, już się zapomina o tym wszystkim, a zaraz sobie przypomnę. Tak to niestety jest. Już tych gier, powiem Wam, jest tyle, że to już się wszystko miesza. To Ghostwire Tokyo oczywiście. Fantastyczny tytuł. Zapomniałem nazwę, ale tytuł jest fantastyczny. Zostali, słuchajcie, wykupieni przez wydawcę PUBG, czyli firmę Krafton.
Co to oznacza? Czy będą dalej pracowali nad swoimi grami, czy tam seriami, czy będą je rozwijać? Byłoby miło, ale zobaczymy, czy to raczej nie chodzi tylko i wyłącznie właśnie w tym wypadku o Hi-Fi Rush, które okazało się całkiem fajną, przyjemną, małą gierką i możliwe, że tutaj właśnie problem jest taki, że chodzi o to, żeby te gry się właśnie pojawiały. Mam tu jakiś problem z moim systemem, nie wiem co tu się stało, coś mi się tu zwiesiło i jakoś się tu, poczekajcie, muszę to jakoś ogarnąć, dobra, okej. Nie wiem, coś mi się tu... Ostatnio jakaś aktualizacja weszła do Windowsa i coś... Znaczy ja mam jeszcze 10, ale coś tu się złego dzieje. Natomiast ja bym chętnie zagrał w trzecią część Tango Gameworks, znaczy trzecią część Evil Within od Tango Gameworks i na pewno zagrałbym w Ghostwire Tokyo 2. Nie wiem, gra była ogólnie, nie wiem, nie sprzedała się za dobrze, a szkoda, bo to naprawdę mega fajna gra. Natomiast ja podejrzewam, że raczej Krafton myśli tutaj o rozwinięciu Hi-Fi Rush niż na powrót do tych tytułów, które niestety aż tak dobrze się nie sprzedały. Zobaczymy, ale dobrze, że jednak nie dajemy, czy tam więksi wydawcy nie dają zniknąć tym deweloperom, tym firmom, którzy no jednak się zapisali jakoś tam w tych dziejach komputerowej rozrywki. Dobra, kolejna ciekawa informacja, to, że skasowano The Last of Us Online, to już wiadomo, to się nazywało Last of Us Faction, ale wypłynęły ciekawe, słuchajcie, informacje. Gra była podobno w produkcji 4 lata, słuchajcie, 4 lata, a ponieważ to jest Naughty Dog, to ja myślę, że tam gra była szlifowana na błysk, więc pracowało tam masa musiała pracować tam osób przy tym. No i słuchajcie, po 4 latach Naughty Dog zdecydowało się uciąć łeb The Last of Us Faction. Dlaczego? Dobre pytanie. No, czy chodziło o to, że byłaby to kolejna gra usługa, która nie wnosiłaby nic? Czy byłby to jakiś taki, czy może nie wiem, nie dorastała do dzisiejszych standardów? Ciężko powiedzieć. Natomiast no, pokazuje, że gry kooperacyjne ostatnio mają czasami, znaczy nie mówię, że wszystkie, nie generalizuję, ale często mają troszkę pod górkę, bo to takie znane tytuły jak Suicide Squad, które no, oparte są o znaną markę, no to wyszło jak wyszło. Przypominam, że wcześniej był jeszcze Redfall, po którym zamknięto Arkane Austin a propos. Więc myślę, że Naughty Dog też tutaj, może to były naciski Sony, ciężko powiedzieć, ale skasowali i niestety już tej gry nie zobaczymy. Zastanawiam się, czy dobrze, czy źle. No, ci, co oczekiwali grania multi The Last of Us, to pewnie są troszkę smutni, ale z drugiej strony, jeżeli miałoby to być coś takiego totalnie przeciętnego, nic co by miało się wybijać jakoś ponad przeciętność, to myślę, że to dobra ścieżka, żeby, no tylko że przepalili, myślę, że tam kilkadziesiąt milionów dolarów, trochę na nic. Mamy pierwsze, jakby takie lekkie, no nie mówię, że na razie lekkie potwierdzenie, że Red Dead Redemption 2 zmierza na PC-ta. Red Dead Redemption. Wiemy, że Red Dead Redemption gdzieś tam na PC-cie w końcu się pojawi. 2 się pojawiła, 1 grali tylko konsolowcy, ale mamy już jakieś takie potwierdzenia, ponieważ w sklepie PlayStation pojawiła się informacja, że pojawią się usprawnienia wprowadzone specjalnie dla wersji PC, czyli pierwsza część Red Dead Redemption w końcu myślę, że się pojawi na PC-tach. Przypominam, że nadal możemy pograć sobie w Red Dead Redemption 1 na PlayStation 4 i chyba ona jest w wstecznej kompatybilności na PlayStation 5, oczywiście jeszcze na PlayStation 3, ale na PlayStation 4 wyszła wersja odnowiona Red Dead Redemption, a jeżeli nie macie PlayStation, to na Xboxie jest bardzo fajna opcja, kupujecie grę na Xbox 360 i jest on w wersji enhanced na Xbox Series S, Series X, Xbox One i działa w 4K. Tam żeśmy ostatnio rozmawiali na streamie, że myślałem, że jest 60 klatek, ale nie ma 60 klatek, jest 30, ale jest w 2160p. No a teraz będą mogli zagrać pecetowcy. Trochę późno, nie wiem czy pecetowców to
jakoś aż tak bardzo zachęci, bo wiem, że druga część Red Dead Redemption nie była jakoś tak super przyjęta przez wszystkich. Niektórzy uważali, że to nudna gra, w której nic się nie dzieje. Rozumiem takie podejście, bo faktycznie tam bardzo wolno się to wszystko rozwijało, natomiast pierwsza część Red Dead Redemption jest bardziej taka, nazwałbym szalona, także więcej jest tam akcji. No i jest jeszcze świetny dodatek, nie wiem czy ten dodatek też się pojawi, Undead Nightmare Zombie, który jest też bardzo fajną rzeczą. Mam nadzieję, że w wersji PC-owej ten Undead Nightmare też się tam pojawi. Także powiem wam tak, no jeżeli nie graliście, bo nie mieliście PlayStation 3, a teraz byście chcieli zagrać na PC-cie, no to powiem wam, że śmiało możecie brać. Pierwsza część Red Dead Redemption jest naprawdę fantastyczna i warto ją poznać. Na pewno lepsza niż dwójka, ale pod kątem akcji, tak? Czyli tam więcej akcji jest jednak w tej jedynce. No oprawa wiadomo, że będzie jednak sporo gorsza niż to, co widzieliśmy w drugiej części. Opóźniono Kingdom Come Deliverance według Embracera 11 lutego 2025 roku dopiero wcielimy się drugi raz w Henryka. Powiem wam, że ja czekam. Fantastyczna jest to gra, Kingdom Come Deliverance, dwójkę jeszcze nie grałem, jedynkę grałem i to była świetna gra. Nie zrobiłem recenzji z tego względu, że skończyłem ją dużo po premierze gry. Były inne tytuły, które jakoś mnie tam zajęły i recenzja nigdy Kingdom Come Deliverance nie pojawiła się u mnie na kanale, ale zastanawiam się właśnie, czy przed drugą częścią sobie nie przypomnieć pierwszej, bo to, co ja pamiętam, słuchajcie, to mówiłem wielokrotnie, na PGA spotkałem się z jednym z deweloperów, chyba z Wawrą, i to było, słuchajcie, takie trochę absurdalne spotkanie, bo spotkaliśmy się w dwójkę, en face, i on wtedy jakby miał tylko kilka screenów na laptopie i przez godzinę mi opowiadał o tym Kingdom Come Deliverance i ja po prostu jak tak słuchałem, mówię, co to w ogóle będzie za gra, tam jakieś, wiecie, on tam mówił, jak te perki są powiązane ze sobą, to wszystko oczywiście po angielsku i ja tu mówię, Chryste Panie, co to będzie za gra, to będzie jakiś moloch, nie? Ale pamiętam, że to było dziwne to było spotkanie, to chyba Koso nam zorganizował to spotkanie, o ile dobrze pamiętam, i to było takie, wiecie, to nawet nie to, że byłem na salce, gdzie Wawra opowiadał, nie, spotkaliśmy się jak dwóch kumpli przy piwku i żeśmy se gadali, znaczy on właściwie prowadził monolog na temat Kingdom Come Deliverance. No, powiem wam, i wtedy, gdy już wyszło, faktycznie stwierdziłem, że gra jest turbo rozbudowana i ma niesamowite możliwości. No, pod kątem technicznym to jej trochę tam niestety brakowało, ale jeżeli chodzi o możliwości i rozbudowanie, no to był naprawdę tytuł absurdalnie ogromny. No i teraz czekamy na drugą część, która mam nadzieję, że będzie czymś lepszym. Pamiętacie taką grę Star Wars Eclipse? Miała ona być, jest ona produkowana przez Quantic Dream i Davida Klatkę, który lubi Emotions, i słuchajcie, okazało się, że odszedł główny scenarzysta, słuchajcie, Star Wars Eclipse. Ja w ogóle zapomniałem, że to wychodziło. Był taki bardzo fajny trailer i ogólnie strasznie się najarałem na tą grę, bo Quantic Dream uwielbia filmowe produkcje i robi tylko filmowe produkcje, więc ja się spodziewałem się, że będą to Gwiezdne Wojny takie naprawdę okazałe pod kątem wizualiów, zbliżone bardziej do filmu, i ten trailer wyszedł i jakoś to o tym umarło, nic o tym nie wiadomo, czy tam coś się dzieje, czy się nie dzieje, no i teraz się okazuje, że główny scenarzysta odszedł. Czy Quantic Dream nadal pracuje nad tym Star Wars Eclipse? Ciężko powiedzieć, bo nie mamy żadnych informacji, nic tam się nie dzieje, nie opowiadają, nic jakby David Klatka nic Emotions nie mówi, więc nie wiem, no miejmy nadzieję, że to się nadal dzieje, bo trailer był naprawdę spoko i ja bym chętnie w to zagrał, naprawdę. Lubię ogólnie gry Davida Klatki, no może poza Dwie dusze, Beyond Dwie dusze, tak nie lubiłem tej gry nigdy, nie zawsze mi się jakoś tak odstawała jakoś. Raz ją skończyłem, nawet chyba platynę zrobiłem, ale stwierdziłem, nie. A Detroit z kolei powróciło na właściwe tory według mnie i było naprawdę spoko. No zobaczymy, czy tam ten Eclipse się wreszcie pojawi. Ja tam, powiem wam, kibicuję, żeby się pojawiło. Nigdy za wiele dobrych gier z Gwiezdnych Wojen. No i słuchajcie, mamy nowe informacje na temat remastera Until Dawn. Do premiery. Premiera będzie za 2 miesiące chyba, nie wiem czy jest dokładnie, kiedy ona się pojawi. 21 sierpnia rusza przedsprzedaż
no to za 2 dni. Niestety cena nie jest za dobra jak na remaster. 300 zł na PlayStation 5 jak i PC, jeżeli to jest remaster, to trochę jak dla mnie za dużo, zwłaszcza, że gra no ma już trochę na karku lat. No oczywiście mówimy tutaj o odświeżeniu na Unreal 5, także to będzie na pewno wyglądało super i na takim trailerze, o, dzisiaj włączyłem się dźwiękiem, na takim, dobrze, że nie włączyłem moich ulubionych filmów z Pornhuba, i na takim trailerze porównującym obydwie gry, powiem wam, no nie wiem, czy to jest aż tak spektakularne. Until Dawn jest grą, która naprawdę świetnie wyglądała. I ona dzisiaj świetnie wygląda. Nie wiem, czy potrzebny jest ten remaster. Mocno się nad tym zastanawiam. Oczywiście ja chętnie zagram, bo ja uwielbiam Until Dawn i to była moja gra roku. I zmiany, które są, nie dotyczą tylko grafiki, tylko jeszcze tam jakieś inne drobne elementy dodatkowe się pojawią. Natomiast co chciałem powiedzieć na temat Until Dawn, dlaczego ta gra teraz wychodzi? Ano dlatego, że niedługo pojawi się film Until Dawn. Dlatego, żeby troszkę jeszcze zarobić na tym, zobaczmy, kiedy ten film będzie miał. Nie wiem w ogóle, jaki jest sens, słuchajcie, tworzenia filmu Until Dawn, skoro wychodzi gra, która jest tak filmowa, że zobaczmy, kiedy to będzie miało. Zaczęły się zdjęcia, ale nie ma kiedy się pojawi. Nie ma kiedy. Nie ma daty premiery, ale powiem wam, nie widzę sensu tworzenia filmu na podstawie gry, która jest filmowa, która ma odtwarzać film, nie? Rozumiecie cały ten paradoks? Robimy film na podstawie gry, która ma przypominać film. Jaki to jest w ogóle sens? I powiem wam, że chociaż jest kilka dobrych wieści, zagra tutaj ten Peter Stormare, który grał tego psychologa. Większość, nie wiem, czy się ten pojawi główny typek. Nie ma tego, co grał, Boże, jak on się nazywa, co grał w Queenie. Wiecie, teraz nie pamiętam, jak on się nazywał. Boże, Mr. Robot. Ja do niego mówię Mr. Robot. Rami Malek. O Boże, Rami Malek. Zawsze zapominam, jak on się nazywa. Niestety się nie pojawi, w grze się pojawił, no ale tutaj już go w filmie widzę nie będzie. Natomiast no, słuchajcie, jeżeli nie graliście, polecam, bo jest naprawdę świetna gra. Z tych wszystkich gier od Supermassive chyba najlepsza. Lepsza od Quarry, to na pewno. Powiem wam, że wydaje mi się, że Supermassive zaczęło z bardzo wysokiego pułapu i potem jakby te wszystkie Dark Pictures Anthology, które lubię, ale nie dorastały jednak do Until Dawn i również The Quarry też nie dorastało do Until Dawn. Także to jest według mnie jedna z lepszych tytułów, jeden z lepszych, właściwie najlepszy tytuł od Supermassive Games z tych filmowych gier. I myślę, że spokojnie możecie po niego sięgać po ten remaster, natomiast no cena trochę odstrasza, powiem wam. Ja bym tak za 200 to już byś w ciemno, a 300, kurczę, no to jest gra, którą wiecie, nadal możecie zagrać chyba we wstecznej kompatibilności na PlayStation 5, a ona na PlayStation 4 to kosztuje pewnie jakieś grosze, nie wiem ile ona tam teraz może kosztować, może zobaczmy, bo rzucam jakieś informacje niesprawdzone. Słuchajcie, na PlayStation 4 najtaniej kupicie sobie tą gierkę za całe 30 zł polskich. I ona chyba działa ona na PlayStation 5 i o ile dobrze pamiętam, tutaj możecie mnie poprawić, bo tego nie pamiętam, jeżeli nie ściągniecie patcha, będzie miała odblokowane klatki na sekundę i chyba będzie działała w 60 klatkach na sekundę, tak mi się wydaje, tylko musicie mieć wersję pudełkową, bo jak kupicie cyfrową, no to zawsze się od razu ściąga z patchem. Także no, powiedzmy sobie szczerze, te zmiany, powiedzmy w grafice w Until Dawn nie są aż dla mnie takie spektakularne, oczywiście to faktycznie wygląda ładniej, ale jeżeli zobaczycie, jak wygląda oryginalna gra, ona się pojawiła w 2015 roku, słuchajcie, no to jest 9 lat temu i ona nadal wygląda bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także dobra, nie gadam, bo ja ogólnie lubię Until Dawn, także mógłbym sobie o Until Dawn jeszcze tu pogadać, bo uwielbiam tą grę. Dobra, co nowego u mnie, słuchajcie? U mnie co nowego? No mam to, właśnie mam już podłączone, ale widzicie, to, że mam podłączone, to nie znaczy, że jeszcze używałem. Ten dongiel do podłączenia PlayStation VR do PC-ta, ale jeszcze nie testowałem, słuchajcie, nie miałem czasu tego przetestować. Chciałbym zrobić dla was tego recenzję.
Mam dużo, słuchajcie, sprzętu do recenzowania, bo mam fajnego laptopa na Snapdragonie, to jest w ogóle jaką mega ciekawostka, czyli ten Microsoft Surface oparty właśnie o procesory Snapdragon, ciekawa rzecz. Mam to PlayStation VR, mam jeszcze jedną chińską konsolkę do zrobienia, prosiliście mnie o ten teleskop ze smartfonem, żebym zrobił też recenzję, no to z tym to będzie trzeba poczekać, bo to dopiero jak gdzieś pojadę, gdzie będzie można z tego normalnie korzystać, bo w mieście to tak średnio. Także mam dużo rzeczy do zrobienia, głównie ze sprzętu i pewnie tam jeszcze coś z czasem się ciekawego pojawi. Mam właśnie fajny materiał, chciałem dla Was przyszykować o Xboxie DevKicie, ale no nie mam kiedy, słuchajcie. Ostatnio jak robiłem Zagrajmy w Krapa, to ja go składałem, słuchajcie, w sobotę w nocy, nie, w piątek w nocy i w sobotę rano, ja go dopiero chyba, o ile dobrze pamiętam, w sobotę rano ja go dopiero wrzucałem na serwer, także ostatnio, no dobra, to tyle nowego u mnie, no nie będę zamulał, nie? Co Was to obchodzi? Wy chcecie po prostu filmy o grach. Dobra, co w tym tygodniu proponuję? Co już w środę, słuchajcie. W tym tygodniu pojawi się making of jednej z gierek FPS-owych, która była ostatnio w Pogadajmy. Tak jak mówiłem, wrzucałem zdjęcie na Facebooka. Robienie materiałów o FPS-ach jest dla mnie dosyć problematyczne. Potem stwierdzam, że te gry są tak dobre, że muszę je wygrzebywać z mojego magazynu, przywozić je tutaj i je kończę. Ja autentycznie większość tych gier, które mi się podobały, kończę i mam już pokończonych sporo tych gier, także będzie dużo albo recenzji po latach, albo making of. Właśnie z ostatniego Pogadajmy sobie już te gry pokończyłem i zamierzam z nich zrobić jakieś fajne materiały. Pewnie część będzie recenzja, część będzie zastanawiam się, czy nie wrócić czasami do To było grane, czy nie zrobić jakiegoś takiego jednego chociażby filmu właśnie w formie To było grane z którymś z tych tytułów, no bo dużo mam tego, dużo. Także to się pojawi w tym tygodniu, czy w środę, czy w sobotę, raczej bym opierał się, że tutaj to pojawi się ogólnie w sobotę. Co w środę? Jeszcze nie zdecydowałem, chciałbym zrobić jakąś recenzję po latach pewnie też, bo muszę się troszkę oskrobać z tych gier, bo mam bardzo dużo materiałów, bardzo dużo mi to na dysku zajmuje, a ja po prostu jak już zrobię materiał, to kasuję te wszystkie materiały i mogę nagrywać kolejne. Jak ja mówię, że mam mało miejsca na dysku, to wierzcie mi, że jest źle. Ci, co widzieli kiedyś, ile mam dysków w komputerze, to wiedzą, o co chodzi. Także jest tutaj jakiś pomysł, żeby zrobić coś takiego. No, a mam tego dosyć, słuchajcie, dużo. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Właśnie, tu mam. Zrobiłem krapa, kto jeszcze nie widział, to może sobie obejrzeć ostatnio. Czekajcie. No, nie mogę wyjąć. Z Walking Dead Destiny. Widziałem, że Wam się bardzo spodobał. Ja powiem Wam, że trochę tak robiłem go na szybko, na łapu-capu, bo już termin się zbliżał, ja chciałem koniecznie na sobotę, nie? Mogłem, wiecie, odpuścić, mówię, zrobię za tydzień. Pewnie bym go bardziej dopracował, może bym więcej zrobił tych wstawek, ale też chciałem zrobić go na szybko i widzę, że bardzo dobrze się przyjął. Kolejny krab, myślę, że nie będzie wielką tajemnicą. Pipa Funnel czeka w kolejce. Nawet sobie myślałem, czy dzisiaj nie ograć i tak nawet zrobić troszkę, wiecie, iść za ciosem i po tym krapie po prostu szybko wydać kolejnym. Może to jest jakieś wyjście, może to zrobię, zobaczymy. Dzisiaj zamierzam go troszkę tą Pipę Funnel ograć. Natomiast no tyle mogę powiedzieć odnośnie tutaj tego, nad czym będę pracował. No jest, wydaje mi się, ja mam cały czas dużo roboty, dużo gier do kończenia, a to jest ostatni tydzień, słuchajcie. Ostatni tydzień, kiedy będzie taki mniejszy luz, bo już jeżeli nie przesunęli, bo ja nie aktualizowałem mojego kalendarza, także jeżeli daty się nie zgadzają, to możecie napisać w komentarzu, że już w przyszłym tygodniu 27 Star Wars Outlaws, potem będzie Astrobot się ma pojawić, Stalker, kiedy miał ten Stalker się pojawić, bo tu przesunęli Stalkera, tak? Chyba. Czy nie przesunęli, bo ja mam, słuchajcie, datę wydania w moim kalendarzu, mam 5 września. No i zaczynają się już niestety, wchodzimy w tą część jesienną, gdzie zaczynają te tytuły wychodzić i będzie ciężko po prostu znaleźć czas na nagrywanie czy robienie innych rzeczy, chociaż do tej pory zawsze mi się udawało, więc miejmy nadzieję, że teraz też tak będzie. Dobra, nie zawracam Wam dupy moimi problemami, bo nic to Was w sumie nie interesuje. Tak czy tak? Będzie dobrze. To tyle.
Pozdrawiam z Energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.